Henryk Wieniawski pojawił się w Warszawie w kwietniu 1872 roku. Miał koncertować. W tym samym roku zerwał również współpracę z carskim dworem. Czy te dwie sprawy, pobyt w Warszawie i zerwanie współpracy z carskim dworem w Petersburgu, mają ze sobą coś wspólnego? Otóż okazuje się, że tak. I za chwilę o tym opowiemy. To była swego rodzaju awantura warszawska, która, rzec by można, była ową przysłowiową kropką nad i do zerwania kontraktu z carem. Przyjazd Henryka Wieniawskiego do Warszawy związany był z zaproszeniem namiestnika Królestwa Polskiego, hrabiego Fiodora Berka. Obaj panowie spotkali się u cara w 1871 roku. Po niezwykle udanym koncercie Henryk Wieniawski obracał się wokół wielkich osobistości i Berk zauważył, jak wielką cieszy się przychylnością. Podszedł do Wieniawskiego w momencie, kiedy Henryk rozmawiał z carem i wówczas zwrócił się z zaproszeniem przyjazdu z koncertami do Warszawy. Szczegółowo to wydarzenie opisuje brat Henryka Wieniawskiego, Julian. Notabene to dzięki wstawiennictwu u księcia Konstantego, czyli brata cara, Henrykowi udało się uprosić możliwość powrotu Juliana z emigracji, bowiem jako powstaniec styczniowy 1863 roku miał zakaz powrotu do Królestwa Polskiego. A zatem Wieniawski wstępnie odpowiedział Bergowi, że no cóż, urlop dopiero będzie miał latem, więc latem może przyjechać do Warszawy, ale to raczej sezon martwy na koncerty. Berg odpowiedział: szanowny panie, dla takiego wielkiego artysty jak pan nie ma martwych sezonów. No i to wydawało się, że bardzo dobrze rokuje na miłe, sympatyczne kontakty między obu panami. Niestety, nic bardziej mylnego. Henryk Wieniawski przybył do Warszawy w kwietniu 1872 roku. Udało się wcześniej. Daty koncertów zostały wyznaczone, a zatem Henryk Wieniawski pobiegł czym prędzej do Pałacu Namiestnikowskiego. W korytarzach namiestnikowskich oczekiwał na przyjęcie. I tu relacje są co najmniej dwie. Jedna, ta chyba najważniejsza, brata Juliana, zapisana w jego dziennikach, mówi o następującym przebiegu tego wydarzenia. Henryk Wieniawski stanął przed obliczem namiestnika i z radością oznajmił, że przybył i koncerty się odbędą. Namiestnik w sposób dość szorstki i gniewny odpowiedział: tego mi tylko brakowało, mamy powódź koncertów. Wieniawski oniemiał. Skłonił się i ozięble wyszedł. Na korytarzu minął dwóch pułkowników, adiutantów namiestnika i rzekł do nich oczywiście z ironią: czy namiestnik zawsze taki grzeczny? Zawsze, odpowiedzieli adiutanci. A to paniom winszuje, odpowiedział Wieniawski i odszedł. Obaj adiutanci szybko się zorientowali, że Wieniawski zadwił nie tylko z nich, ale również z namiestnika. Pobiegli czym prędzej na skargę. I oto hrabia Fiodor Berk, namiestnik Królestwa Polskiego, czym prędzej posłał żołnierzy za Wieniawskim. Karetę zatrzymali na krakowskim przedmieściu, zawrócili. Wieniawski nawet nie zdążył zdjąć płaszcza. Stanął ponownie przed namiestnikiem, który gniewnie zagrzmiał: jak pan śmiałeś wyrazić się o mnie z lekceważeniem? No cóż, pogroził palcem i zawezwał natychmiast żołnierza, aby wyrzucił Wieniawskiego za drzwi, nie dając oczywiście dojść w ogóle mistrzowi do słowa. Podbiegł żołnierz, aby spełnić ten rozkaz, ale wtedy Henryk Wieniawski rozchylił płaszcz
i oczom ukazało się kilkanaście orderów. Nie śmiej, powiedział do żołnierza. Namiestnik opamiętał się w tym momencie, powstrzymał i krzyknął do Henryka: dziś masz pan opuścić Warszawę. Właśnie po to jechałem do hotelu, odpowiedział Wieniawski i wyszedł czym prędzej. Dotarł do hotelu blady, zdenerwowany. Zawezwano lekarza, uczyniono okłady serca lodem, krople na uspokojenie. Po kilku godzinach mógł wyruszyć i opuścić Warszawę. Przyszedł jeszcze policjant, który ponownie rzekł: z rozkazu namiestnika wzbroniony jest panu przyjazd do Warszawy. Odrzekł Wieniawski: spokojnie, co najwyżej w trumnie mnie tu ujrzycie. No to się nie sprawdziło na szczęście, bo Wieniawski przybył ponownie do Warszawy jeszcze w 1876 roku, ale trzeba przyznać, że cała ta sytuacja, całe to wydarzenie było bardzo przykre. Wieniawski odebrał to jako naprawdę wielkie upokorzenie. Inna relacja mówi o tym, że czekał zbyt długo w namiestnikowskich korytarzach, powiedział adiutantom, że już dość tego, nie ma czasu, opuścił pałac i wówczas namiestnik zawezwał. Już nie było Wieniawskiego. Posłał go ponownie i wtedy stało się to, co już w relacji usłyszeliśmy. Kazał Wieniawskiemu opuścić Warszawę. To zdarzenie to rzeczywiście była prawdziwa warszawska awantura. Po raz kolejny okazało się, że dla carskich, grubiańskich urzędników Henryk Wieniawski był tylko sługą. Może szczególnej wagi, bo wielki artysta, ale tylko sługa carski, którego godności nie ma co szanować. Nie zgodził się Henryk z takim traktowaniem. Jeszcze 27 kwietnia w Gazecie Warszawskiej ukazało się krótkie ogłoszenie o treści: sążniste afisze zapowiedziały muzyczną uroczystość braci Wieniawskich, niedoszłą zresztą do skutku. Henryk nie chciał już dłużej pozostawać na służbie u cara. Ta historia rzeczywiście chyba była tą kropką nad i. Ani ze strony dworu nie było specjalnych gestów do pozostania. Henryk Wieniawski był krnąbrnym artystą. Pół roku nie pracował, pół roku pracował, wyjeżdżał, nie spełniał terminów, nie dotrzymywał tych terminów i jeszcze na to wszystko wymagał dla siebie szacunku. Na to nie było miejsca na dworze carskim. I Henryk Wieniawski po prostu odszedł.